Zbliżał się listopad. Jakie jest to jesienne żeglowanie w Grecji? Chyba można powiedzieć, że nie najgorsze. Taki ładny wiatr, więc zdecydowaliśmy się jednak nie płynąć na śmietniku, tylko troszeczkę sobie pohalsować. Gdybyśmy chcieli płynąć prosto, no to tam. No a tak to, no ale to jest pod wiatr, więc sobie pohalsujemy w prawo, w lewo. Dopłyniemy do końca wyspy, no i tam już będzie jednym halsem najprawdopodobniej. No, ale wiatr jest bardzo ładny. Nawet rozwinęliśmy żagle całkowite, jest 13 węzłów, 12, 14, może 15. No, więc trochę się przychylamy, ale jest sam raz. No tak, dziś żeglujemy na ostro, bo wiatr dochodzi do 20, a my w zasadzie nie mamy refów, więc no, mamy troszkę przechyłu. No ale 20 to tak w porywach jest 16 do 20. No myślę, że jeszcze jest pod kontrolą, ale z dużym przechyłem. Jak się zwiększy, to na pewno będziemy refować. Powiem tak, że foka nie mamy wybranego do końca. W zasadzie powinniśmy być do tego takiego ostrego wiatru, powinien być bardziej wybrany, ale to specjalnie, dlatego żeby nie było takich przechyłów dużych. Na krótki czas można tak robić, wydaje mi się. Troszkę oczywiście łopocze ten żagiel, ale dzięki temu jest bardziej komfortowo. No a zaraz to wypłyniemy na normalny hals i wtedy będziemy płynąć kursem mniej ostrym, bardziej pełnym. No, ale powiem, że frajda jest spora. Ciepło, przyjemnie. Listopad, już dzisiaj jest 1 listopada, a my w t-shirtach. No taka tutaj jest pogoda zazwyczaj, choć nie zawsze. Piękny wiatr. No, jest git. A mamy taki przechył, że siedzę sobie tutaj na oparciu i tak jak na krzesełku, bo no myślę, że jest 30 stopni. Płyniemy teraz już na półwiatr, więc żagielki bardzo ładnie się układają. Fala troszkę większa jest. Płyniemy teraz wyspą Naxos, a Paros, więc no, już prawie jest Paros. No, zaraz będziemy. No i zbliżamy się do portu Nusa na Paros. No a wiatr nam rośnie, tylko rośnie. Tam było 7, potem 8, teraz już 16. Normalna sprawa, jak się do portu zbliżam, to zawsze rośnie wiatr. No trochę to podejrzewam, że troszkę powód jest taki, że tutaj są góry. No i ten wiatr schodzi i tutaj jest większy, a gdy pojedziemy bliżej, to podpłyniemy, to będzie mniejszy. No to łatwo opowiadać. Na razie teraz powinno bardzo ładnie. No tutaj nawet jest takie białe, przyjemne. No i co w zasadzie? Gdzie ten katamaran? Bo tu longside'em stoją. Sam nie wiem jak tutaj zacumować. Chyba że tu longside'em damy. No tak zrobimy tu longside'em. To trzeba by prawą burtą. Spokojnie, spokojnie. Shallow. We going alongside. Yeah? But on the anchor, yeah? Yeah, but it's It's not shallow? Tak zróbmy.
Podsumowanie w porcie Nausa stanowi pewne wyzwanie. Longside może być kłopotliwy z powodu kamieni przy kei, a kotwica wiąże się z ryzykiem, ponieważ dno jest pełne głazów i łańcuchów. Mooringi kiedyś były. Thank you. No, stoimy w porcie, ale było całkiem dużo zamieszania, bo w zasadzie nie było miejsc. Byliśmy przygotowani na mooringi, a nie ma mooringów jak zwykle. Nie można też rzucać kotwicy, tak jak taki był napis, no ale co mieliśmy zrobić, tak? No, na początku pomyśleliśmy, żeby stanąć longside'em tutaj jest dość sporo miejsca. Natomiast wyszła kobieta z sąsiedniej łódki, która krzyknęła, że tutaj po prostu jest za płytko i że nie radzi nam. Więc po prostu stanęliśmy rufą do kei na łańcuchu. No ale oczywiście, ponieważ tutaj mooringi były, to jest znowu pełno tych łańcuchów, tak? Bloków, łańcuchów, kamieni i rzuciliśmy kotwicę tuż przy samym końcu kei, przy samym jachcie po drugiej stronie po prostu. No i tak się cofnęliśmy. Trochę się boimy teraz wybrać tę kotwicę. Bo to będzie kosztowało nas 100 albo 150 euro, co? Nurek. No nic, może zakładamy jakieś odciągacze. No na razie to łódka wygląda tutaj dość stabilnie. Stabilnie tutaj stoi. Kotwica jest dość napięta, no ale trochę mamy stracha. Więc... No nic, będziemy walczyć dalej. Wiele razy byliśmy na wyspie Paros, ale jakoś zawsze omijaliśmy Nausę. Okazuje się, że niesłusznie. To naprawdę urocze miasteczko. A port z ruinami weneckiego zamku robi wrażenie. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz nam postawić kawę. Link znajdziesz w opisie. Dzięki. Zaczął się już listopad. Dzisiaj jest 1 listopada. No i jak to jest z podróżowaniem po sezonie? Co o tym myślisz? Ja uwielbiam podróżowanie po sezonie, bo z wielu względów mógłbym tutaj 100 argumentów dać. Ale jednym z nich jest to, że jest mało ludzi. Mało łódek, mało ludzi, więcej przestrzeni. Tak, w każdym dotychczas porcie znaleźliśmy miejsce, co latem nie jest takie oczywiste. No, nie wszystkie restauracje są otwarte. W mniejszych miasteczkach, wioskach jest w ogóle pusto. No, ale z naszej perspektywy nie jest to tak duży problem. A ten port jest przepiękny. Tak nam się podoba. Jest rewelacyjne mnóstwo właśnie knajpek, łódeczek, takie no bardzo, bardzo eleganckie, tak można powiedzieć. Tak, nie? bardzo. Jest niesamowicie uroczo. Jeszcze można mieć obawy co do pogody. W tym roku jest bardzo, bardzo ciepło. Właściwie nie używamy swetrów, nawet na wodzie. W czasie przelotów jesteśmy z krótkim rękawkiem. Ale no, mogło być różnie, więc to jest z pływaniem, czy w ogóle podróżowaniem po sezonie jest loteria. Trzeba podjąć to ryzyko.
Zapomnieliśmy o jednym ważnym elemencie w podróżowaniu po sezonie w Grecji. Teraz jest 17:30, no już się robi ciemno, więc no to też trochę przeszkadza w fajnym spędzaniu czasu. Szybko robi się ciemno. No można się przestawić, bo po prostu trzeba wcześniej wypływać. My dzisiaj wypłynęliśmy niezbyt tak wcześnie, ale wczoraj było bardzo wcześnie, bo po 6. No, przestawia się godzina, no więc godzina wcześniej się robi ciemno, no, ale godzina wcześniej robi się też jasno. No tak. Zamówiliśmy mix grill dla jednej osoby i ten mix grill wygląda tak, jakby był dla chyba 4. Będziemy mieli jutro cały dzień, obiad na jutro. Port Naousa leży na północ od Paroki, którą uznaje się za główny port wyspy. Miejsca dla jachtów znajdują się w zachodnim basenie. We wschodnim cumują łodzie rybackie. Warto zwrócić uwagę na pozostałości XV-wiecznej twierdzy przy Grobli. W czasie wojny rosyjsko-tureckiej w XVIII wieku była tu główna baza wojsk rosyjskich. Bo tu się wydaje, że jest dużo wolnych miejsc, ale one są takie albo płytko, albo spójrzcie na to dno. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.